Dzień dobry, w poprzednim 44 odcinku dokończyliśmy szuflady i zamontowaliśmy ostatnie gałki do frontów. Zrobiliśmy również podsumowanie całego roku, a teraz z nową energią w nowym roku zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry, witam już w nowym roku, w nowym odcinku. Wróciliśmy, ja i Juan będzie mi pomagał. Jesteśmy nadal w kuchni, czyli tam, gdzie skończyliśmy w starym roku. I chcemy teraz zrobić w kuchni półkę, o której już dawno mówiłem, drewnianą półeczkę, bo mamy tutaj dziury w płytkach i te płytki chcemy zakryć właśnie półką. Na takim samym patencie, jak robiłem te półki drewniane w salonie. Jak nie wiecie, o czym mówię, to możecie wrócić do takiego odcinka, gdzie stare deski, które znalazłem w ogrodzie, przerobiłem na półki w salonie. Po prostu będziemy wkręcać w tą deskę pręty metalowe, tak gdzieś aż do połowy tej deski, i drugą część prętu metalowego wkręcimy w ścianę, ale najpierw trzeba ją przyciąć i dzisiaj sobie wszystko przygotujemy, czyli przygotujemy sobie tą deskę, która będzie robić za półkę. Ja kupiłem deskę w markecie, bo niestety nie znalazłem żadnej starej, a szkoda. Tutaj jest 1,54 m, więc musimy ją przyciąć. Musimy też jej zmienić kolor na kolor gałek, czyli na brąz. I też zajmiemy się pozostałymi częściami, czyli tutaj mam też takie dziurki w płytkach i pokażę Wam, co wymyśliłem, a w zasadzie podpowiedział mi to jeden z gości, który tu był, Krystian, którego serdecznie pozdrawiam. Tutaj jest następna dziura w płytce. Nie wiem, czy ją widać. Tu jest kolejna dziura, którą też zasłonię sprytnie, i jeszcze będę musiał zrobić fugę tutaj, ale to zajmie mi 5 minut. Na chwilę obecną nie mam oświetlenia i mam nadzieję, że znajdę je na dniach jeszcze przed wypuszczeniem tego odcinka. Jeśli to się nie uda, no to jeszcze kuchni nie zobaczycie przed i po, bo chcę ją pokazać dopiero wtedy, jak już będzie gotowa w całości. Także bierzemy się za deskę. Dobrze, jesteśmy razem. Juan będzie się zajmował tą deską, ¿verdad? Gitarę stop, De plástico, vale. de plastic stick. Jak widzicie, deska jest marketowa, ona już jest wyszlifowana, co bardzo ułatwia nam życie. I jest fajnej grubości. Ona kosztowała 26 euro w Leroy. Zależało mi na tym, żeby ona była grubsza, dlatego że pręt musi się z nią zmieścić w środek, żeby nie było później płaczu, że jak wkręcę pręt, to on wyjdzie bokiem, i tego chcemy uniknąć. Uno, cinco, tres. Aquí. Más o menos. To nam pozwoli zachować kąt właściwy. Ain't gonna let anyone keep me down.
Obciętą krawędź musimy trochę przeszlifować. I teraz Juan będzie malował tą deskę. Juan będzie kończył deskę, a ja jeszcze go poproszę, żeby pomalował taki wałeczek i w stosunku do tego wałeczka też mam jakiś plan, ale musi być identycznego koloru jak deska. Swoją drogą bardzo ładny odcień drewna, bardzo mi się podoba. Dobrze, co zrobić z taką dziurą w płytce? To jest brudne. Wykorzystać, czyli stary kołek, no czasem się go po prostu nie da wyciągnąć z płytki. Wkręcamy śrubkę, która służy do przykręcania gałek. Musimy niestety obciąć jej łepek, co nie jest problemem, bo te śrubki po prostu są stworzone do tego, żeby je obcinać normalnie i wkręcić gałkę i wtedy mamy ładny wieszaczek na jakieś pierdoły, zawsze jakaś szmatka, jakieś takie koszyczki ozdobne na przykład warzywa, wiecie, takie jutowe, można na tym powiesić i to naprawdę bardzo zgrabnie i fajnie wygląda. Ja zdecydowałem się na gałki drewniane, mam jeszcze jednego kotka i tutaj wyląduje najprawdopodobniej kotek czarny, bo w dwóch szufladach mam kotki, a z drugiej strony będzie taka gałka drewniana. Także biorę się do pracy i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Na taki oto wieszaczek planuję zawiesić taki oto koszyczek na warzywa. Zobaczcie, mam nadzieję, że widać. Bardzo fajnie będzie tu wyglądał, on się wpisuje w klimat taki właśnie wiejski. No i będę miał wreszcie gdzie przechowywać pomarańcze czy też cebulę, którą zazwyczaj mam w szafce, a używam jej dosyć często w kuchni, czy nawet cytrynę powiesić sobie tutaj. Przechodzimy na drugą stronę, no, z drugiej strony jest identyczna sytuacja, tyle że trochę gorsza, dlatego że właśnie zauważyłem, że w tym kołku ktoś złamał śrubkę, więc niestety nie będzie możliwe miejsce na gałkę, ale możecie kupić troszeczkę szerszą gałkę, tak jak ja to zrobiłem, właśnie taką, i wywiercić drugą dziurę, co ja uczynię, pod spodem i wstawić tutaj po prostu troszeczkę niżej taki wieszaczek. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Dziura wywiercona, wkładam wcześniej już sprawdzony kołek. No, możecie sobie najpierw wkręcić to, potem obciąć łeb i wkręcić w kołek. Tak będzie łatwiej, myślę. I wkręcamy. Musicie uważać, żeby nie dokręcać mocno, bo pęknie Wam płytka, ale to również się już trzyma. Dzień dobry, witamy w następny dzień. Żeby Wam wytłumaczyć, co się tu dzieje, wyciągnęliśmy laser i teraz wyznaczamy sobie linię, do której ma dochodzić deska.
Mamy 3 takie pręty, które wkręcimy w bok półki tutaj i musimy zrobić nawiert, żeby ten pręt wszedł mniej więcej w połowę deski. Druga część prętu wejdzie w ścianę. Teraz mamy tu dziurki przygotowane i będziemy wtykać te pręty, kleić je za pomocą tego kleju. O, ten jest bardzo mocny. Weźmiemy silikon, nałożymy na końcówki tych prętów, po czym te końcówki prętów już z tym silikonem dołożymy do linii, która jest tutaj zaznaczona, potem odsuniemy tą półkę i zostanie nam silikon w tych miejscach, gdzie mam zrobić nawierty, czyli dokładnie w tych miejscach, gdzie będzie to potrzebne. Potem wsadzimy tą półkę na swoje miejsce. Jak będziemy to nakładać, w sensie jak będziemy dokładać te pręty z tymi silikonami do ściany, to też położymy sobie poziomicę, żeby zachować jakieś pozory, żeby nam to wyszło oczywiście. To jest taka metoda na szybko. Ona się sprawdziła za pierwszym razem, więc myślę, że teraz też się sprawdzi. I u mnie nikt z tego nie będzie strzelał. Półka będzie spełniała swoją funkcję. Na pewno nie powieszę jej aż tak krzywo, żeby mi rzeczy z niej spadały. Więc myślę, że ten sposób się sprawdzi chyba w każdym domu. Także vamos! Vamos! Vale. Więc... Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no even in the hard times. Zrobiliśmy coś takiego z Juanem, że zrobiliśmy na próbę. Włożyliśmy tą deskę w dziurki, no i jest tak mocno siedzi, że nie możemy jej wyciągnąć. Także jedyna opcja, jaka nam została, to po prostu ją wbić do końca, bo nie jest wbita jeszcze do końca i tak zostawić. Także jedziemy z tym koksem. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. Mam zestaw takich łyżek. Te łyżki miały w zestawie takie oto haczyki i je się zawiesza tutaj. Zatem dokupiłem w markecie taki wałeczek, który wcześniej Juan malował i tu probablemente aquí o más aquí, no lo sé,
¿Qué piensas? In center. Aquí es bien, mejor, ¿eh? Sí, in center. I na tym oto pręcie, tym drewnianym pręciku, zawieszać będziemy sobie łyżki, bo chcemy. Nie powiedziałem Wam, czym my to będziemy przyczepiać. Ten wałeczek będzie sobie wisiał na paskach skórzanych, a te paski skórzane są niczym innym jak takimi prostymi gałkami do szafek, które można kupić w markecie. Więc po prostu je tutaj przyczepię. Już jedną przyczepiłem prawie. Teraz to wejdzie tu. I z drugiej strony to samo. Ok, wyliczyłem sobie, że z każdej strony ma być 14,5 cm odstawać. Tak też to ustawimy. I do tego masaki. Pasta. Vale. Tada! I mamy piękną półkę, zobaczcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Takie krzesło, moi drodzy, znajduje się na śmietnikach w Hiszpanii. Bardzo ładne krzesło. Chcę go użyć jako krzesła ozdobnego na tle ściany z obrazami. Na tym krześle nie będzie się siadać. To krzesło będzie służyło tylko do ozdoby i ewentualnie powieszenia sobie spodni czy ręcznika. Także przynajmniej tak bym chciał, natomiast na Instagrama swojego, ci, którzy mnie nie śledzą, to nie wiedzą, ale ci, którzy mnie śledzą, od czasu do czasu mogą się zderzyć właśnie z takim pytaniem na moim story, co zrobić, którą opcję wybrać, opcja A czy opcję B. No i właśnie tutaj w przypadku tego siedzenia poprosiłem Was o podjęcie decyzji, czy ten fotel ma być z siedziskiem, które zaproponowałem, czy też ma być bez siedziska i właśnie pełnić funkcję bardziej takiego trochę wieszaka. A jak się będzie komponował na tle ze wszystkimi obrazami, to już za chwilę zobaczycie, bo zapraszam Juana do współpracy, ponieważ będę potrzebował dodatkowych rąk, żeby wszystkie obrazy zawiesić. I uwaga! ChatGPT, nasza sztuczna inteligencja, bardzo mi w tym pomogła, dlatego że ChatGPT świetnie sobie radzi z rachunkami, z wszelkiego rodzaju obliczeniami i bardzo często korzystam z niego właśnie wyliczając sobie na przykład ilość potrzebnego materiału. Jeszcze nigdy się nie pomylił, natomiast ilość informacji, jakie trzeba mu dostarczyć, żeby ten wynik był poprawny, jest dość przerażająca. I tak było w przypadku obrazu, ponieważ każdy obraz został przeze mnie zmierzony, również ściana została zmierzona, napisałem mniej więcej koncepcję, jaką bym chciał uzyskać i w jakim stylu, i ChatGPT wypluł mi koncepcję, której będę się trzymał
i którą mam zamiar wdrożyć. Tutaj możecie zobaczyć jego propozycję, wrzucam Wam. Tak to mniej więcej wygląda. Jak wyjdzie, zobaczymy, bo nie chcę się trzymać co do centymetra tego, co on wyliczył. Dobrze, słuchajcie, bierzemy się za czyszczenie. Juan wyczyści obrazy, oczywiście mając taką oto szczoteczkę z piórkami, bo najlepiej jest, czyszczę sobie kamerę przy okazji, najlepiej jest czyścić obrazy na sucho. Ramy przetrzemy bardzo leciutko wilgotną szmatką, ale to ramy tutaj, żeby je powiesić, a ja w międzyczasie będę dorabiał wieszaki na obrazy, przy których nie ma tych wieszaków. Obraz pierwszy w pięknej ramie, który ChatGPT wycenił. ChatGPT lo ha valorado en unos 400 a 800 euros. ChatGPT na podstawie opisu z tyłu oraz tego, co tutaj się znajduje, wycenił ten obraz na od 400 euro do 800 euro. I taki obraz będzie wisiał na mojej ścianie. More or less. Dobrze, kochani, Was już na tym etapie żegnamy. Zostało nam kilka obrazów do przywierzenia, czego nie widzicie. Zapraszam już za chwilę na efekt przed i po.